Cześć wszystkim, witam Was na kanale Diablo Vortex. W dzisiejszym filmie budowa czarodziejka Spark Stormweaver. Jeżeli jesteście zainteresowani budową, to zapraszam Was na film. Rozpoczynam od moich podstawowych statystyk. Moja czarodziejka jest na poziomie 96. Wybrałem specjalizację Stormweaver. Moje życie 1, Energy Shield 0, mana na poziomie 5227, mój spiryt 178. Moje odporności wymaksowane. Odpornością na obrażenia od chaosu nie muszę się martwić, dlatego że mam wybraną kluczową pasywną umiejętność na drzewku umiejętności o nazwie Chaos Inoculation. Teraz przechodzę do umiejętności. Używam umiejętności o nazwie Sigil of Power. Jest to umiejętność, która zwiększa moje obrażenia. Ta umiejętność jest wspomagana poprzez Support Skill Gem, czyli jest zmniejszony czas odnowienia tej umiejętności. Główna umiejętność, która zadaje najwięcej obrażeń, to jest Spark Damage per Second, czyli obrażenia na sekundę. To jest 190 000. Jest to umiejętność na poziomie 31 i wspomagana jest takimi umiejętnościami jak Inspiration. Koszt w postaci many jest zmniejszony o 40%. Considered Casting, czyli zmniejszona szybkość rzucania Sparka o 15%, ale za to mój Spark zadaje o 40% więcej obrażeń. Acceleration, prędkość pocisków jest zwiększona o 40%. Arcane Tempo, mój Spark ma zwiększoną szybkość rzucania czaru o 25%. Overcharge, zwiększona wielkość porażenia o 75%, ale czas działania porażenia jest zmniejszony o 50%. Następny skill o nazwie Orb of Storms na poziomie 29, wspomagany takimi umiejętnościami jak Front of Mana, czyli zwiększona regeneracja many, Conduction, zwiększona szansa na porażenie, Strip Away, czyli dodatkowy debuff do odporności u wroga, w tym przypadku do odporności na błyskawice. Lightning Exposure wywołuje dodatkowy debuff do odporności na błyskawice u porażonego wroga na 8 sekund. Overabundance. Dzięki tej umiejętności wspomagającej możemy mieć jednocześnie dwie Orb of Storms, ale czas trwania jest zmniejszony o 50%. Conductivity jest to umiejętność, która należy do umiejętności Klon, czyli tworzę przeklęty obszar i na tym obszarze wszyscy wrogowie mają minus 39% do odporności na błyskawice. Ta umiejętność wspomagana jest przez Cursed Ground. Wszyscy wrogowie powoduje, że wszyscy wrogowie, którzy znajdują się na obszarze tej klątwy, są automatycznie przeklinani. Następna umiejętność wspomagająca Hide and Curse, powodująca zwiększenie efektu działania naszej klątwy Focused Curse. Dzięki tej umiejętności wrogowie są przeklinani dużo szybciej. Hex Bloom, w momencie gdy przeklęty wróg umrze, nasza klątwa Conductivity przenoszona jest na pozostałych wrogów na obszarze 3 metrów. Następna klątwa Temporal Chains. Przeklęci wrogowie są spowolnieni o 29%, wspomagana umiejętnością Ritualistic Curse. Umiejętność Temporal Chains posiada większy obszar, ale czas na przeklęcie wroga jest zwiększony. Burning Inspiration, dodatkowe obrażenia od ognia na obszarze klątwy. Decaying Hex, dodatkowe obrażenia od chaosu rozłożone w czasie. I ostatnia umiejętność wspomagająca Temporal Chains, Impending Doom, czyli dodatkowe obrażenia od chaosu. Następna umiejętność to jest Frost Wall. Tworzę ścianę lodu zadającą określoną ilość obrażeń od zimna. Umiejętności, które wspomagają tą umiejętność Frost Wall. Deep Freeze, umiejętność powodująca wydłużenie czasu zamrożenia wroga. Spell Cascade, nie tworzę równej ściany lodu, tylko te zamrożone kryształy pojawiają się na większym obszarze. Glaciation, moje lodowe kryształy, które uderzają wroga, są efektywniejsze na zamrażanych wrogów. Następna umiejętność Archmage, czyli dodatkowe obrażenia
od błyskawic za każde 100 punktów many. Ta umiejętność rezerwuje 100 spiryta. Dodatkowo mam tutaj umieszczoną umiejętność Clarity, która kosztuje. Kiedy ta umiejętność Archmage jest aktywna, posiadam zwiększoną regenerację many o 30%. Dodatkowo umiejętność wspomagająca Archmage'a, która dodaje +1 do rangi Archmage'a. Następna umiejętność Cast on Shock rezerwuje 60 sztuk spiryta, ducha. Jest to umiejętność, która zbiera energię w momencie, gdy porażamy wroga. Jeżeli energia osiągnie 100%, w tym momencie wyzwalane są wszystkie umiejętności, które są podłączone do tej umiejętności Cast on Shock. I taką umiejętnością, która jest wyzwalana dzięki Cast on Shock, jest Lightning Conduit, który wywołuje dodatkowe obrażenia od błyskawic. Następnie umiejętność Cast on Shock wspomagana jest przez Inevitable Critical. Nasza umiejętność gromadzi szansę na trafienie krytyczne. Ta szansa jest zwiększana co sekundę do momentu osiągnięcia 100% i tracimy tą szansę w momencie, gdy nasza umiejętność Lightning Conduit uderzy krytycznie wroga. Następnie Impetus. Energia generowana jest o 40% szybciej. Energy Retention. Istnieje 35% szans na zrefundowanie połowy kosztu energii zużytego na wyzwolenie umiejętności Lightning Conduit. Elemental Focus. Zwiększone obrażenia elementarne, w tym przypadku od błyskawic. Natomiast nasza umiejętność nie może wywołać porażenia. Mana Tempest. Dzięki niej otrzymuję 94% razy więcej obrażeń od błyskawic. Wspomagana przez umiejętność o nazwie Premeditation, czyli obrażenia zwiększone są jeszcze o 15% razy. Jak mam przypisane bronie? Sigil of Power. Jest to umiejętność, która jest przypisana do mojej broni drugiej. Następnie umiejętność Spark. Jest to umiejętność, którą mam przypisaną tylko i wyłącznie do broni numer 1. Broń numer 2 mam odhaczoną. Orb of Storms podobnie przypisaną tylko do broni numer 1. Broń numer 2 jest odhaczona. Conductivity mam przypisaną tylko i wyłącznie do broni numer 2. Broń numer 1 jest odhaczona. Podobnie Temporal Chains, broń numer 2. Frostwall mam przypisaną tylko do broni numer 1. Archmage, broń numer 1 i broń numer 2. Cast on Shock, broń numer 1 i broń numer 2. Mana Tempest, broń numer 1 i broń numer 2. Mój ekwipunek, używam różdżki, 25% więcej obrażeń od zimna, 26% więcej obrażeń od błyskawic, plus 171 do maksimum many, plus 5 do rangi wszystkich umiejętności błyskawic, zwiększona szybkość rzucania czarów o 32% i plus 32 punkty do inteligencji. Mój fokus, maksimum many zwiększone o 2%, Energy Shield zwiększone o 94%, Spell Damage zwiększony o 60%, dodatkowe punkty do maksimum many, plus 2 do poziomu wszystkich moich umiejętności czarów, zwiększona szybkość rzucania czarów o 18%, i zwiększona regeneracja many o 60%. Mój hełm poddałem korupcji, uzyskałem dzięki temu plus 28 punktów do spirytu, bardzo ważne dla tej budowy, dlatego że mój spiryt jest na poziomie 178 punktów. Dzięki temu mogę używać Archmage'a, Cast on Shock, Clarity. Dodatkowo umieściłem w nim Soul Core of Azkaban, czyli rzadkość przedmiotów znajdowanych jest zwiększona o 10% i na hełmie mam dodatkowe punkty do precyzji. Akurat tutaj ten prefiks jest niepotrzebny. 178 do maksimum many, rzadkość przedmiotów zwiększona o 27%, dodatkowe punkty do inteligencji, dodatkowe procenty do odporności na zimno i dodatkowe procenty do odporności na błyskawice. Moje rękawice
W gniazdach umieściłem Soul Core zwiększający maksimum manę o 2% i runę zwiększającą odporność na ogień. Te dwa pierwsze afiksy na rękawicach są mi niepotrzebne. Z ważnych afiksów na tych rękawicach to plus 167 do maksimum many, zwiększone obrażenia krytyczne, plus 31 do Dexterity i plus 22% do odporności na ogień. Moje buty dzięki korupcji otrzymałem plus 20% do odporności na ogień. Umieściłem w nich Soul Core zwiększający maksimum many o 2%. Moja szybkość poruszania zwiększona o 35%, plus 170 do maksimum many. Rzadkość przedmiotów znajdowanych zwiększona o 12%, plus 23% do odporności na ogień i plus 33% do odporności na zimno. Jest to najlepszy pas w grze. Możemy go zdobyć u bossa o nazwie King in the Mist. Dzięki korupcji otrzymałem zwiększony pancerz. Ten pas jest na rolce 79%. Oznacza to, że wszystkie moje prefiksy i sufiksy, które posiadam na założonych pierścieniach, są zwiększone o 79%. Teraz moja zbroja. Używam Warrior Invictus Grand Regalia. Możemy ją zdobyć u bossa, u ostatecznego bossa o nazwie Arbiter of Ash. Dzięki korupcji otrzymałem tutaj 5 gniazd. Umieściłem w nich Soul Core'y, które zwiększają moje maksimum many o 10%. Poza tym posiadam zwiększony o 261% pancerz, unik i tarczę energetyczną. Dodatkowe afiksy na tej zbroi to 10% rzadkość znajdowanych przedmiotów za każdą umieszczoną runę czy Soul Core i plus 10 do Spiryta, czyli do ducha za każdą runę czy Soul Core. Mój pierwszy pierścień dzięki korupcji otrzymałem enchant, który zwiększa moje obrażenia o 25%. Moje obrażenia od błyskawic są zwiększone o 15%. Otrzymuję plus 252 punkty do maksimum many. Rzadkość znajdowanych przedmiotów jest zwiększona o 32%. Plus 26 punktów do siły, plus 19 punktów do inteligencji i plus 30% do odporności na zimno. Mój drugi pierścień dzięki korupcji otrzymałem zwiększone obrażenia o 22%. Dodatkowo posiadam plus 22% do odporności na ogień, plus 211 punktów do maksimum many, plus 27% do rzadkości przedmiotów znajdowanych, plus 26 punktów do zręczności, plus 26% do odporności na błyskawice i moja regeneracja many jest zwiększona o 64%. Mój amulet, umieściłem na nim umiejętność pasywną z drzewka o nazwie Lightning Rod. Poza tym posiadam 19% zwiększoną rzadkość przedmiotów znajdowanych. Pozostałych ważnych afiksów to plus 181 punktów do maksimum many, 21% zwiększona rzadkość przedmiotów znajdowanych, plus 3 do rangi do wszystkich moich umiejętności czarów, plus 32% do odporności na błyskawice i moja regeneracja many jest zwiększona o 60%. Tutaj mam kolbę na życie, nie używam tej kolby w ogóle, ale używam kolbę na manę, która natychmiastowo uzupełnia moją utraconą manę. W pasie mam umieszczony jeden Charms, który zapewnia mi odporność na zamrożenie. Moja druga broń to jest broń, która posiada umiejętność o nazwie Sigil of Power, zwiększająca zadawane obrażenia. I jeżeli ta broń jest aktywna, posiadam zwiększone obrażenia od czarów, zwiększone obrażenia od błyskawic, dodatkowe punkty do mojej many. Szansa na trafienie krytyczne dla czarów jest zwiększona o 35%. Moje obrażenia krytyczne od czarów są zwiększone o 31% i szybkość rzucania czarów zwiększona o 39%. Teraz moje drzewko
pasywnych umiejętności wygląda w skrócie tak. Teraz je omówię. Wybrałem specjalizację o nazwie Stormweaver. Uzyskałem maksymalną ilość punktów, czyli 8 i rozdysponowałem je w następujący sposób. 1 punkt, zwiększone obrażenia elementarne o 12%, czyli te nasze obrażenia od błyskawic, i Scoring Winds 1 punkt, czyli zmniejszamy odporności o dodatkowe 20%. Następnie 1 punkt na zwiększenie maksimum mana o 4%. Constant Gale, czyli posiadam Arcane Surge, czyli przez cały czas posiadam Arcane Surge. Dzięki temu posiadam zwiększoną szybkość rzucania czarów o 10% razy i zwiększoną regenerację many o 20%. 1 punkt na ponowne zwiększenie many o 4% i ostatecznie ostatni punkt na Force of Will, zwiększony efekt mojej umiejętności o nazwie Arcane Surge o 1% za każde 15 maksimum many. I teraz moje drzewko. W sumie miałem 119 punktów i pozostawiłem 24 punkty do rozdysponowania dla zestawu broni numer 1 i dla zestawu broni numer 2. Broń numer 1 oznaczona jest kolorem czerwonym na drzewku, broń numer 2 oznaczona jest kolorem zielonym na drzewku. I teraz Wam pokażę, które umiejętności pasywne odblokowałem. Najpierw jak rozdysponowałem moje 95 punktów, a następnie które umiejętności odblokowałem dla zestawu broni numer 1 i które umiejętności odblokowałem dla zestawu broni numer 2. Na początku podążyłem prawą stroną, wszystkie punkty przyznałem do inteligencji, odblokowałem umiejętności Energy Shield Recharge i Mana Blessing. Dodatkowe punkty do maksimum many i zwiększone maksimum many o 5%. Podążyłem w prawo, wszystkie punkty nadal przyznaję do inteligencji, tak jak tutaj widzicie. Odblokowałem gniazdo na klejnot, umieściłem w nim szafir, który posiada takie afiksy jak odzyskuję 2% many za zabicie wroga. Jest to bardzo ważny afiks przy mapowaniu czy przy wykonywaniu takich wydarzeń endgame'owych jak Breach. Zwiększony czas porażenia o 22%, obrażenia elementarne zwiększone o 13% i zwiększona wielkość porażenia, jakie wywołuję, o 18%. Następnie podążyłem do góry, odblokowałem następne gniazdo, umieściłem w nim również szafir, zwiększony bonus do obrażeń od trafień krytycznych, zwiększona szybkość rzucania czarów, zwiększone obrażenia elementarne, czyli moje obrażenia od błyskawic. Następnie podążyłem w lewą stronę. U góry mam odblokowane takie umiejętności jak Increase Duration, czyli czas działania umiejętności jest zwiększony o 10%. Tutaj to samo i na końcu czas działania umiejętności jest zwiększony o 25%. Następnie przyznałem punkt plus 8 do inteligencji i Ingenuity plus 25 punktów do inteligencji. Podążyłem w lewo, odblokowałem gniazdo na klejnot, umieściłem w nim szafir, zwiększona szansa na trafienie krytyczne, zwiększona szybkość rzucania czarów, zwiększony obszar działania klątw i to by były te najważniejsze afiksy. Następnie odblokowałem umiejętność pasywną Eldritch Will, daje mi zwiększenie maksymalnej many o 3%. Następne gniazdo na klejnot,
umieściłem w nim szmaragd. Dzięki temu otrzymałem zwiększone obrażenia od błyskawic, zwiększone obrażenia, zwiększone projectile obrażenia, czyli zwiększone obrażenia od mojego Sparka. I to by było najważniejsze. Odblokowałem również to gniazdo na klejnot. Umieściłem w nim szafir. Otrzymuję 2% many za zabicie wroga, zwiększony czas porażenia oraz zwiększona wielkość porażenia, które wywołuje o 18%. I w tym obszarze drzewka odblokowałem umiejętność kluczową pasywną o nazwie Mind Over Matter. Wszystkie obrażenia, które otrzymuję, są zabierane z many przed życiem. Ale debuff jest taki, ale posiadam zmniejszoną regenerację many o 50%. Odblokowałem również umiejętność o nazwie Breaking Point i umiejętność o nazwie All Natural. W tej części drzewka następne punkty przyznałem dla umiejętności Touch the Arcane. Efekt mojej umiejętności o nazwie Arcane Surge jest zwiększony o 40%. Przyznałem punkty również do umiejętności Calibration, zwiększone maksimum many o 4% oraz Desensitization, zwiększone obrażenia krytyczne. W gnieździe umieściłem szafir, zwiększone obrażenia od czarów, dodatkowa odporność na zimno, zwiększone obrażenia od czarów, zwiększona szybkość rzucania czarów i to by było najważniejsze. Następnie dalsza część mojego drzewka. Odblokowałem również to gniazdo na klejnot, umieściłem szafir, najważniejsze afiksy, zwiększona szansa na trafienie krytyczne od czarów, zwiększona szybkość rzucania czarów, czyli Increased Cast Speed i zwiększona wielkość porażenia, które wywołuję o 20%. Z kluczowej umiejętności, którą odblokowałem w tej części drzewka, jest Eldritch Battery, czyli cała moja tarcza energetyczna została przekonwertowana na manę. Odblokowałem również takie umiejętności jak Raw Mana, moje maksimum many zwiększone o 12%, ale koszt używania umiejętności jest zwiększony o 10%. Arcane Intensity, obrażenia od czarów są zwiększone o 3% za każde 100 punktów maksimum many. W tym gnieździe umieściłem szafir, czyli zwiększony bonus obrażeń krytycznych, zwiększona szybkość rzucania czarów, zwiększone obrażenia elementarne, w moim przypadku od błyskawic o 14%. W tej części drzewka odblokowałem kluczową pasywną umiejętność o nazwie Chaos Inoculation, czyli mój poziom życia wynosi 1, ale jestem całkowicie odporny na obrażenia od chaosu. Dalej podążyłem w prawą stronę, następne gniazdo umieściłem szafir, zwiększone obrażenia od czarów, szybkość rzucania czarów o 4% zwiększona, otrzymuję 1% many za zabicie. Następne punkty przyznałem do inteligencji i odblokowałem umiejętność pasywną jak Throat Seeker, obrażenia krytyczne zwiększone o 60% razy oraz szansę na trafienie krytyczne zredukowaną o 20%. I ostatnie gniazdo na klejnot umieściłem w nim szafir, zwiększone obrażenia od czarów, zwiększona szybkość rzucania czarów o 4% i dwa pozostałe sufiksy są niepotrzebne, ale tylko taki klejnot miałem. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób rozdysponowałem 24 punkty dla zestawu broni numer 1 i 24 punkty dla zestawu broni numer 2. Do zestawu broni numer 1 przypisałem takie pasywne umiejętności jak Pure Energy, zwiększona tarcza energetyczna i dodatkowe punkty do inteligencji, szybkość rzucania czarów zwiększona o 3%, następnie Branching Balls, po uderzeniu
w potwora, połączą się z następnym wrogiem i zadadzą obrażenia. Następne umiejętności, które przypisałem do broni numer 1, to jest umiejętność Pure Power. Moje obrażenia od błyskawic są zwiększone o 2% za każde 10 punktów inteligencji. Oraz Power Conduction, czas porażenia zwiększony o 25% oraz zwiększona wielkość porażenia, które wywołuję o 25% razy. I ostatnią umiejętnością, którą przypisałem do zestawu broni numer 1, to jest Wildstorm. Moje obrażenia od błyskawic są zwiększone o 15% razy. Zestaw broni numer 2 oznaczony kolorem zielonym na drzewku umiejętności. Do zestawu broni numer 2 przypisałem takie umiejętności jak Zone of Control, czyli obszar działania klątw jest zwiększony o 40%, efekt jest zwiększony o 8% oraz wrogowie, którzy zostali przeklęci, są spowolnieni. Następne umiejętności, które przypisałem do zestawu broni numer 2 to Master of Excess, czas działania klątw jest zmniejszony o 25%, ale ich efekt jest zwiększony o 18%. Lingering Whispers, czas działania klątw zwiększony o 40%, efekt ich działania również zwiększony o 10%. Następna umiejętność przypisana do zestawu broni numer 2, Impending Doom, szybkość aktywacji klątwy zwiększona o 40%. Jeżeli czas działania klątwy wygasa i jest mniejszy niż 50%, moje klątwy mają zwiększony efekt o 20%. I następna umiejętność Fated End, czas działania klątw zwiększony o 30%. Wszyscy wrogowie przeklęci mają zmniejszoną regenerację życia. Wrogowie nie mogą odnowić swojej tarczy energetycznej. Ostatnie punkty, które przyznałem dla zestawu broni numer 2, to jest umiejętność o nazwie Reverberation. Moje klątwy mają zwiększony obszar działania. I to by było tyle, jeżeli chodzi o moje drzewko umiejętności. Dzięki za oglądnięcie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzach. Nie zapominajcie o subskrypcji. Zapraszam Was do naszej gildii o nazwie Bractwo Wiru i do zobaczenia na następnym filmie.